Pocięliśmy piłą motorową z tej i z tej strony. O tak, elegancko. Do bębenka usznego. Czuć te zawirowania wody, które się tworzą, nie? Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. No jesteśmy u Kacpra Olechnowicza, w Biedaszkach. Witam. Witam serdecznie, panie Romanie, w mojej Witam. kuźni. Ale moje to nie Tylko wiem, nielegalne jest posiadanie. wiem czy moje to nie wiem, czy pan by zdążył rękę zabrać w moim. Tak, nielegalne. Za trzecim złapie. Za trzecim lepiej nie łapać. Potrzask. 150 lat działa jak nówka sztuka, jak wczoraj z salonu. Tak. Kupiony na złomie jako kolekcjonerski okaz. Szkoda było go Tak. po prostu stracić w hucie. No tak, bo to... Kawał historii ręcznej, roboty Tak, kowalskiej, nitowane, wszystko zakute. Tak, wszystko na nic. Tutaj tak samo, sprężynka ładnie widać, Tak, zasada tak. działania. Mam takie, mocniejsza sprężyna jest i w lepszym stanie jest. O. No bo ja cały czas je mam, po prostu pod dachem to widać gdzieś poniewrało się. Kiedyś sąsiadowi pożyczyłem, to sąsiad 17 szczurów złapał. No w sumie to zasada taka działania, żeby nie zabić i nie przeciąć, tylko ogłuszyć, przytrzymać i najczęściej takie potrzaski były, nie wiem, tam 100-150 lat temu stosowane zimą na łabania zwierząt futerkowych, kun, lisów, wydr, czy Tak. nawet i ptactwa, bo, Tak. bo można powiedzieć taki potrzask tylko, nie wiem, dla królika łamał nogę i przytrzymywał ją, a nie przycinał, nie niszczył skóry, bo ma zaokrąglone zęby i królik zamarzał zimą i można było futerko ładne, gęste ściągnąć. Tak. Kacper, gdzie teraz jedziemy? Teraz jedziemy na elektrownię wodną, tam gdzie pracuję. Tam pokażę panu kłody, które składam, żeby na lodzie na razie czekam, żeby spiąć je łańcuchami i jak lód puści, to one zatoną pod swoim ciężarem. Ewentualnie dołożymy jeszcze balastu, kamieni Tak. i te belki będziemy wykorzystywali na przykład do produkcji jakichś tam kół do wozu czy coś. Znaczy, no ja tak sobie marzę tam. Miałem wujka w Wilnie, Flisakiem był? był flisakiem na przymus. Na rzece Jenisej na Syberii splawiał drewno. Podpadli chłopaki, kupił im starszy brat budzik, a oni spaźniali się do roboty, pracował jako ślusarz, tam gdzieś w zakładzie w Wilnie. Budzik wyrzucili za okno, jak sobie popili, chcieli dłużej pospać. No jak raz tak pospali, drugi, trzeci, to kierownikowi tam w zakładzie przestało to się podobać i pewnego dnia dostał zaproszenie do odpowiednich służb i kolego, jedziesz na Syberię drewno spławiać na Jeniseju. No i opowiadał mi, jak to było tam. Kłody płyną i trzeba było tam jakimś bosaczkiem je tego podciągnąć. Najpierw trzeba było je spiąć, no i płynęło się na tych tratwach, na tych kłodach, żeby gdzieś tam je skierować, żeby one dopłynęły do miejsca. One płynęły gdzieś do miejsca, gdzie były składowane na placu i później w sezonie takim, jak trochę obeskły z tego wody, w sezonie były przecierane po prostu. No i siedział tam ładne 2 lata. Jak wrócił, to już budzika za okno nie wyrzucał, tylko szedł do roboty na czas. Na niego mówili Bońka, Boniek, no już świętej pamięci. Parę razy nas odwiedzał, ojciec też tam jeździł. Tam akordeon stamtąd mi przywieźli, na którym trochę gram. No i takie to są historie. Jesteśmy przy elektrowni wodnej, właśnie będziemy przechodzili przez bramę. Zaraz weźmiemy narzędzia potrzebne do obracania kłód i później zobaczycie elektrownię. Alarm, żeby niepożądani goście nie weszli. No, duży spad wody jest. Tak. Duży spad. 5 metrów. O, to nieźle. 2 najpotrzebniejsze narzędzia. Teraz właśnie zejdziemy na pokrywę lodową rzeki. Lód ma ponad 30 cm grubości i pomalutku. Dobrze. O. Ładny lód, kurde, 30 cm lód. Tu widać, jak woda wymyła lód. Pocięliśmy piłą motorową z tej i z tej strony. To jest pokrywa, która narosła przez 2 dni ogólnie narosło 20 parę centymetry. Jak było przez tamtym tygodniu, przez weekend z niedzieli na poniedziałek minus 30, to przez 2 dni urosło 20 cm lodu. A na rzece mamy ogólnie ponad 30. Prowadnica 35 momentami nie przycina lodu, momentami przycina. Tutaj jest przerębel. O, teraz już woda nie zamarzła, jest trochę na plusie. Tam idzie woda pod lodem na turbinę. No dobrze, ale pod lodem, ale co tu jest za woda? To jest rzeka, która idzie woda do turbiny. A no, tutaj chciałem- lód jest przecięty, żeby nie zgniotło studni. To chciałem spytać właśnie. Tu turbina łyka, wróży z turbiny idzie w dół i tam wypływa na rzece. Rozumiem. Na to możesz stanąć, na deski możesz stanąć.
Kurde, jakie sople. Zobaczy pan. Tak, I to będę musiał tam wejść, piłą motorową powycinać. tak. O tam, żeby tam, bo tam odpływ jest, tam jak ta bryła urosła, widzi pan, ta No, cała, no. o ten, o gdzie świecę latarką, tak. to wszystko trzeba wyciąć i przepchać tam dalej. Rozumiem. Bo to naleciało, podniosło deskę o tu. 35 deko, 1 w 1. Aha, o kurde. Takie standardowe, nie A w mocno. ogóle okoń do jakiej rośnie? Wagi? Tutaj? No. No tak zwykle takie 40 deko, większych nie widywałem tutaj. Aha. 40 deko takiego No, ale konia. Okoń smaczny ryba. Okoń smaczny, drapieżny, tak. Smaczna ryba. Bo duże szczupaki to już tam niekoniecznie. Szczupak jest chudowaty, Tak. ale też. Ale i białoryb lubię, leszcza na przykład ze słoika jakiegoś. Tak. Kłody tu na łące leżą jeszcze karpy nieobcięte, ale to są topole, a topole z racji tego chcę zatopić, żeby na wanny było kiedyś, jak kiedyś robili 100 lat temu kadzie, wanny, misy, żłoby drewniane, to wszystko było z topoli robione. A, I żeby topola cały czas była świeża, no tak. bo się zeschnie i będzie się- ciężko ją obrabiać. To się zatopi. Tak. I mamy tu taką dłużycę topoli. Tutaj w tym momencie, gdzie pan kamerzysta stoi, to jest na lądzie. My stoimy, gdzie ta kłoda już leży, to jest już zalew tutaj na rzece. Na środku rzeki jest ponad 5,5 metra głębokości. Tu brzegi Starorzecze jest trochę płytsze, ma około tam 3 metry. I teraz aktualnie my chodzimy po lodzie. I w tym miejscu gdzieś głębokość jest pół metra, ale myślę, że lód do samego dna dotyka. No bo się nie załamał, jak wrzuciliśmy tutaj 3-tonową kłodę, to się nie załamał. Tutaj olchy leżą, Tak. olcha czarna. Co, olcha to opał. Olcha opał? A co, Panie Romanie, dobre drewno, budulec. budulec? Jasne, pewnie. A jak całą No ja raczej nie Wenecję postawili na palach dębowych i olchowych? słyszałem. A że jako pal służy, ale nie słyszałem, no chyba, że jako pal. Bo na belki to się raczej nie nadaje. Na belki nie, ale na przykład na deskę, na żeby bale tak, wiem, że... skrzynie zrobić, na przykład drewniane, transportowe, czy na zboże skrzynie jakieś. To cały czas świeże drewno, mam mokre, zamoczone i w każdej chwili tylko wyciągam myjką ciśnieniową, myję, czy to jest środek lata, czy środek zimy, to ciężko będzie wyciągnąć spod lodu. Ale zwykle w takim sezonie letnim wyciągam, ciągnikiem na przykład myjką myję, daję do tartaku i deseczka przeleży w trocinie, tam 2-3 lata i elegancka, nie pęka. Soki są wymyte z garbniki, wszystkie soki są Ale wymyte. co, ona w trocinie wyschnie? No jasne, cały sztapel się trocinuje. Aha, chyba. Żeby za szybko nie schła. Właśnie o to chodzi, No, że oczywiście drewno moczone nie może szybko schną. Z przekładką oczywiście. Tak jest, z przekładką, bo się zaparzy. Tak. Aha, w ten sposób. No i te wszystkie kłody stąd przetaczałem do miejsca jakby zatopienia. Tutaj, gdzie ten łańcuch pierwszy jest, to jest zatopione 30 metry jesionu w Dłużycach. O, tu, O o. kurde. Tutaj jest spięty, tu jest jedna tratwa taka pływała, to kamieniami ją obłożyliśmy, zatonęła. O, tu gdzie ten łańcuch jest. I to jest takim łańcuchem spięty, porządnym Ładny łańcuchem. łańcuch. Co, 12? Chyba tak. Ogniwko, tak. Tak, No i drewno cóż, teraz jest pod lodem, bo cóż jest ja powiem, to zatopione. jest Było łańcuch zatopione na wiosnę tamtego roku. Techniczny łańcuch, techniczny. Tak, Widzę. to z jakiejś tam agromy czy z czegoś. Tak. No i te kłody później muszę pospinać. A to już jesion brzoza, co to jest? To jest część brzozy i część olchy. No tu jest brzoza. Tak, To jest biała. brzoza, tak, to też jest Biała. odziom z brzozy na sanie. Kiedyś jak będę chciał zrobić takie jak pan sanie, to już mam idealnie wyprofilowany przód na sanie. To jest obracak, narzędzie stare jak świat, jedna ruchoma część, drugi kij wzmocniony kolcem, kawałkiem rury i kolca. Panie Romanie, mogę podsiła. prosić o światło? Tak. Mamy zasadę dźwigni, jak w kleszczach. Jedna szczęka jest sztywna, druga jest ruchoma. I zaczniemy może od tej. Przymarzła trochę, zaraz ruszymy ją. O, przymarzła. Przymarzła, nie ruszysz, nie. O, zaraz zobaczymy. O, obracak już się zaciął. O, nie pójdzie. Nie pójdzie przymarzła. Przymarzła. Rodu, nawet nie drgnie, O, przymarzła. dużym młotem trzeba Tak zruszyć. trzeba by było młotem O, siódemkę, złamie pan, kij się łamie. złamie pan kij, Nie, tylko nie. do obracaka. Obracak dzisiaj już się nie przysłuży. O, poszło. Ten pójdzie. O tak, elegancko. I bez użycia rąk. Tak, Przez sęka. tam już dalej nie pójdzie, bo przez sęka. Ale go przerzucimy zaraz No. obok sęka. I nie trzeba dźwigać.
Tak jest. Podkładamy sobie od spodu obracak. Nogą przytrzymujemy do momentu zaklinowania. Trzachę bierze. Rwie. Rwie trzaskę. O, No, elegancko. i jeszcze A raz. to opał. To opał już. Opał, tak. Tylko, Osika opał. tylko pilarz, który ciął, to lenił się sęki obciąć. Ja by nie siekierę obrobną. To nie nawet. było cięte nawet piłą, tylko koparką było łamane. A, koparką łamane. A ba. Nikt się tam w piłę nie bawił. Całe z korzeniami wyrwane, przywiezione ciągnikiem. No tak jak tutaj leży. Tam to jest topola też. Też to Druga, no, z też na korzeniami michy. wyrwane. Z korzeniami cała wyrwana. Tak. Duży jest kawał. Panienek można zrobić ze 2 albo 3. Można zrobić. Może kanu kiedyś sobie zrobię z tej, to na kanu by się nadało. 3-osobowe takie czy 4. Tak. Latem odbalastujemy drewno, odwiążemy łańcuchy, w wodzie wyciągniemy na łąkę, przy ładnym słoneczku porobimy Dobra. sobie i zatopimy Panowie. z powrotem. Ciemno się robi. Sprzęt na robotę przygotowany, można iść do lasu. Tak. Iglo można budować. Zamarzłby człowiek w tym na śmierć. Lód oni budują ze śniegu. Z lodu igla też budują. Podwyższenie jest wtedy, nie śpi się na poziomie gruntu, tylko buduje się łóżko metr wyżej i ciepłe powietrze idzie do góry. I można ognisko palić nawet w środku. I co, i lód się idzie stopi? Nie. Jak jest na podwórku minus 20? No faktycznie. Częściowo tam pewnie paruje, wiadomo, jakoś No tam tak, tak. piłą motorową wycinaliśmy i wyciągaliśmy takimi capinami, co pan Romek właśnie trzyma tą capinę. To Tak. 2 takie capiny. Trzeba zruszyć najpierw. Ja wiem. O, O, poszło. dobra. O. I tak jak drzewo w lesie capiną. Jasne. Fajnie. O, i elegancko. I Tak można iglo budować. Działa sapina i do lodu. I do lodu też. Właśnie w tym roku była pierwsza próba capiny do lodu. Lód można posprzedawać. Zarąbiście się sprawuje. Lód Jakby może- coś mogę sprzedać, lód i części zamienne do bałwana, także mamy śniegu, lodu mamy, także... Serwowany serwis. Tak jest. Marchewkę też jakąś tam znajdę, mniejszą, większą, krzywą, prostą. To tam też możemy marchewkę, czy tam kawałek węgla, szlaki sprzedać na guziki do bałwana. Mamy jeszcze zobaczyć elektrownię, tak? Zaraz zobaczymy ją w środku. W środku są tu turbiny Kaplana. 2 turbiny Kaplana, każda o mocy 75 kW. Kaplana. Teraz aktualnie pracuje jedna. Mało wody, mało wody. Ja wezmę, światełko zapalę. Uwaga, bo schody strome. Jest trochę głośno. Tak, to jest turbina Kaplana, to jest generator. 600 obrotów na minutę. Łyka właśnie około 1,5 tony wody na sekundę. Tak. Więc można powiedzieć, że przez tą rurę średnicy tam 1,10 m przejeżdża osobowe auto rozpędzone do 60 na godzinę. Wirnik jest 60 cm średnicy, 5-łopatowy, bardzo rzadko spotykany, zwykle są 3 albo 4 łopaty, jest po prostu wydajniejsza. A to jest cały panel sterowania. Tu mamy akurat podświetlenie turbiny numer 2, mamy jakąś tam temperaturę, mamy godziny, mamy obecną godzinę, mamy temperaturę uzwojeń, łożysk, drgania, moc akurat 54,7 i to się waha zawsze po przecinku. A to jest ekran główny, mamy 2 turbiny i widzimy drgania w osi XYZ. To nie jest bosak poleciał. Drgania w osi XYZ, otwarcie kierownicy, wiernika i takie metry nad poziomem morza. Zajmuję się tym, żeby to wszystko śmigało, hulało i jak najmniej stało. Ta zwykle poważna awaria to jest mini awaria, która powoduje poważną, czyli na przykład spalenie się bezpiecznika od komputera sterującego. Bezpiecznik kosztował 5 zł, ale było to sobota, gdzieś godzina 16, było masa wody i przez sobotę, niedzielę stały turbiny aż do poniedziałku, tak naprawdę do godziny 10, aż gość otworzył sklep. No to są poważne awarie, bo jest strata wtedy i elektrownia nie zarabia, więc bezpiecznik za 5 zł
spowodował tam Ale straty to trzeba dwudniowe. mieć na zapasie, no nie? Słucham? Trzeba mieć na zapasie. No to teraz kupiłem 10 paczek, nie? Każdego po paczce. No tak, żeby... Ale jak kupiłem wszystkie bezpieczniki w zapasie, żeby było z trzykrotnym zapasem, to żaden nie wyskoczył. Tfu, 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 odpukać niemalowane, bo dzisiaj w nocy jeszcze będę musiał tu przyjść. To jest bardzo prosty system. Tu mamy hydroakumulatory, czyli system sterowania hydrauliką, rozdzielacz, pompa, sterowniki, rozdziela, czy wirnik na przykład ureguluje kąt wirnika, czy ilość otwarcia kierownicy, żeby kierownica nadała kąt padania wody na wirnik. Tu mamy wlot do turbin, jest to zwężony wlot do turbin. Później jest przelot na gardziel, na gardzieli są łopaty tam poniżej. Idzie to wszystko wałem, wał jest drążony wewnątrz, że przez środek wału tam 110 pełnego pręta przechodzi układ hydrauliczny i on wtedy steruje łopatami, kątem nastawienia łopat, żeby jak najbardziej wykorzystać tą wodę. No i taka turbina Keplera ma tam sprawność w granicach 99%, niecałe tam 99%, więc tam ma 1,2% chyba odchyłu do setki, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo zaawansowana jakby stara turbina, ale na nowych czujnikach, na nowych jakby regulacjach, bo Kepler w tamtych czasach nie umiał jakby zrobić nastawnych łopat, no bo po prostu nie było takiej technologii. Dzisiaj podkręcając trochę technologię możemy praktycznie wykorzystać każdą kroplę wody. Stara metoda mechaników, już zapomniana gdzieś tam w starych Passatach, Jelczach i tym innym, gdzie tam elektroniki nie było. Kijek drewniany przykładamy i słyszymy wszystkie stuki, puki, czy to panewki, czy to łopatki, czy to pierścienie. A ja tutaj na przykład słyszę, czy sprężyny gazowe nie siadły, czy kijów nie ma na turbinie, czy trzcina się nie zaplątała. Więc taki stary myczek zastosowania w elektrowni. Jesteśmy teraz 4,5 metra poniżej poziomu lustra wody, więc jakby tamta ściana pękła, nie daj Panie Boże, to byśmy byli pod wodą, jak w Titanicu. Takiego kija od szczoty używam sobie, żeby przystawić tutaj, bo w tym miejscu jest zwiernik, jest konstrukcja wzmocniona i przykładam sobie po prostu ucho i słyszę wszystkie szumy wody do bębenka usznego i wszystkie zawirowania. Chce Pan zobaczyć, jak ładnie słychać, jak na turbinie przypływa woda? Czuć te zawirowania wody, które się tworzą, nie? To tu jest ten wirnik. Tak, w tym miejscu dokładnie stoi wirnik. Tu jest kierownica, która ustawia kąt napływu wody i tu jest wirnik, który mieli tą całą wodę. Te 5 łopat i woda tędy wpada. Tak jest, tak jest. Tędy woda łyka, a przy środek idzie wał. Tu jest rewizja jedna, z drugiej jest druga rewizja, tak samo tu jest jedna rewizja. I raz na jakiś czas, jak tam wpadnie jakiś patyk przez bobra puszczony, który się zmieści przez kraty albo jakaś trzcina i są na przykład drgania na turbinie, to muszę wyłączyć zasunąć zasuwę, spuścić wodę z turbiny, wprowadzić turbinę w tryb awaryjny, żeby się nie uruchomiła, odkręcić rewizję, wleźć do środka i wyczyścić. Wybrać te patyki. Tak. Hakiem, taka sama zasada działania, hakiem zaczepia się za belkę, łom się przykłada tędy, Tak. tylko że to są już do dużych belek. Ten jest regulowany, Tak. obracak na zawiasie. Takie coś to widziałem, takie coś na łom to widziałem. Takiego nienastawnego, takiego widziałem. Tego prostszego, no bo ten można regulować, a tak jest na stałe. No powiem Wam, drodzy internauci, że dziś miałem bardzo ciekawą wycieczkę, ciekawą pracę. Przyjechaliśmy tu zobaczyć elektrownię wodną na rzece Dajnie, dlatego że Daje wodę. daje wodę, dlatego że Kacper tutaj po prostu jest konserwatorem tych urządzeń i odpowiada tu, cieli lód, pokazał nam ten lód, pokazał te kłody, które tam po prostu będą spławiane latem i zatapiane, no i pokazał nam po prostu turbiny, 2 turbiny Kaplana. No oczywiście ładnie to wszystko pracuje, Kacper odpowiada za ich, żeby one się kręciły, jak to się mówi. Tak no a jest. ja cóż, dziękuję za dzisiejszy dzień. Wszystkiego dobrego. Zapraszam częściej. No a ja do siebie zawracam częściej. Tylko muszę trochę tam dopracować swoją tą budę kuzienną i mam pomysłów, jak widziałeś, bo byłeś wczoraj u mnie, widziałem, pomysłów mam dużo. Dokładnie, jest. Jest tam co robić, jest na czym pogłówkować. Będziemy dawać radę działać. Dobra, dzięki. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam.
Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Łukasza Tredera, Marcina Kozuba oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.